Cześć, ja mam na imię Ewa i chciałabym zaprosić Was na południe Włoch do wyjątkowego regionu, jakim jest Campania. Campania słynie z miast osadzonych wśród skał, spotykanych na każdym kroku pachnących cytrusów oraz jest miejscem narodzin słynnej pizzy neapolitańskiej. To właśnie na terenie Campanii znajduje się miasto Pompeje oraz zachwycający potęgą wciąż aktywny wulkan Wezuwiusz. Natomiast stolicą tego regionu jest pełen kontrastów Neapol. W dzisiejszym filmie pokażę Wam miejsca, które warto odwiedzić w Neapolu i okolicy. Zapraszam do oglądania. Do Neapolu przylatuję z samego rana i właśnie tutaj spędzę pierwszy dzień mojej podróży. Są dwa najpopularniejsze sposoby, aby wydostać się z lotniska. Pierwszy to autobus firmy Alibus. Ja wybieram opcję drugą i kieruję się w stronę przystanku autobusowego o nazwie Maddalena Aeroporto Civile. Wysiadam po około 30 minutach na Piazza Dante i idę w stronę Portabla, czyli pozostałości po jednej z bram miasta. Przechodząc pod XVII-wieczną bramą trafiam na ciasną uliczkę usłaną księgarniami. Niestety pada deszcz, przez co większość książek jest zasłonięta, ale i tak polecam każdemu spacer tak zwaną ulicą książek ze względu na niecodzienny klimat, jaki oferuje to miejsce. Opuszczam Piazza Dante i wchodzę na Via Toledo, czyli najbardziej reprezentacyjną ulicę Neapolu. Tutaj znajdziemy liczne sklepy, restauracje oraz cukiernie wypełnione lokalnymi przysmakami. Ja również daję się skusić na jeden z najbardziej znanych przysmaków, jakim jest baba, czyli biszkoptowe ciasto zamoczone w słodkim syropie oblane rumem. Po szybkim śniadaniu ruszam dalej przed siebie w Via Toledo, aż w końcu docieram do stacji metra o tej samej nazwie. Jest to wyjątkowa przestrzeń utworzona w ramach projektu Stacje Sztuki, w którym ponad 100 międzynarodowych artystów zamieniło stacje linii numer 1 oraz 6 w prawdziwe dzieła sztuki. Najbardziej znaną jest właśnie stacja Toledo. Ściany i sufity pokryte są niebieską mozaiką przywodzącą na myśl wodę. Kolejnym moim przystankiem jest Galeria Umberto. Wysoka i przestronna konstrukcja w kształcie krzyża. Zwieńczona szklaną kopułą przepuszczającą promienie słońca zachwyca już od samego wejścia. Galeria może być nieco zatłoczona z powodu popularności wśród turystów, jednak nadal warto odwiedzić to historyczne miejsce. Oraz polecam spróbować tutaj kolejnego lokalnego przysmaku, jakim jest sfogliatelle, czyli słodkości w kształcie muszli wykonane z ciasta zbliżonego do filo, wypełnione nadzieniem z ricotty, kandyzowanych cytrusów i dodatkiem semoliny. Kolejnym miejscem, jakie chciałabym odwiedzić, to zamek Sant'Elmo, usytuowany na wzgórzu Vomero. Żeby zaoszczędzić czas, wychodzę na ulicę Via Toledo i dosłownie po pokonaniu kilku kroków odnajduję popularną w Neapolu stację kolejki szynowej, która zdecydowanie ułatwia dostanie się w wyższe partie miasta, a poza tym stanowi świetną atrakcję turystyczną. Dosłownie po chwili wysiadam na stacji o nazwie Fuga. Stąd, żeby dostać się do zamku Sant'Elmo, czeka mnie jeszcze około 10-minutowy spacer. Turyści, którzy nie chcą kupować biletu wstępu do zamku, kierują się w stronę punktu widokowego przy Via Tito Angelini. Wiele osób uważa, że zamek Sant'Elmo oferuje jeden z najpiękniejszych widoków na Zatokę Neapolitańską oraz na Wezuwiusz. Dlatego kupuję bilet i wchodzę na najwyższy taras widokowy. Po powrocie tą samą linią kolejki szynowej udaje się jeszcze na Piazza del Plebiscito.
Piazza del Plebiscito wielu osobom przypomina Watykan. Czy faktycznie tak jest? To już każdy musi ocenić sam, jednak warto tutaj zajrzeć, chociażby dlatego, że jest to największy plac w Neapolu, a stojąc na środku możemy dostrzec kilka zabytków jednocześnie. Znajduje się tu Pałac Królewski, Bazylika San Francesco czy Pałac Salerno. Mój dzień w Neapolu powoli dobiega końca, ale zanim stąd wyjadę, odwiedzę jeszcze jedno wyjątkowe miejsce, które będzie świetnym wprowadzeniem przed jutrzejszym dniem. Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu jest jednym z najstarszych i najważniejszych na świecie. Na parterze możemy podziwiać kolekcję greckich oraz rzymskich rzeźb ze zbioru rodu Farnese. W muzeum przede wszystkim możemy podziwiać przewiezione z Pompejów czy Herkulanum mozaiki oraz różnego rodzaju odnalezione przedmioty. Na koniec polecam również zajrzeć do sali z kolekcją starożytnego Egiptu. Hotel, w którym zatrzymam się na najbliższe 3 dni, znajduje się w Pompejach. Dlatego po wyjściu z muzeum ruszam na Piazza Garibaldi, następnie podążając za strzałkami odnajduję stację Circumvesuviana, która kursuje na trasie Neapol-Sorrento przez Pompeje. U mnie jest już kolejny dzień, dokładniej mówiąc godzina 9 rano i kieruję się właśnie w stronę Parku Archeologicznego w Pompejach. Przy kasie są 2 kolejki, co bardzo usprawnia cały proces wejścia. Pierwsza klasyczna dla osób, które muszą zakupić bilet, druga kolejka jest dla posiadaczy Arte Card lub innych zniżek. Polecam również aplikację MyPompei, która po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na bilecie pokazuje naszą lokalizację na mapie oraz opisy poszczególnych miejsc. Aby przybliżyć losy tego antycznego miasta, musimy przenieść się do 79 roku naszej ery. Nikt się nie spodziewał, że na pozór spokojny dzień lada moment zamieni się w jedną z największych katastrof w historii ludzkości. Wezuwiusz, uznawany za zwykłą górę z żyzną glebą porośniętą winoroślami, nagle wyrzucił ze swojego wnętrza śmiercionośną chmurę popiołu, kamieni oraz gazów, dochodzących do temperatury 600 stopni Celsjusza, a po zboczach wulkanu popłynęła lawa. Erupcja przykryła miasto kilkumetrową warstwą popiołów. Tysiące mieszkańców straciło wtedy życie, a Pompeje zniknęły na wiele lat. Okazało się, że popiół idealnie zakonserwował budynki, mozaiki oraz przedmioty codziennego użytku, które dzisiaj możemy podziwiać. Powierzchnia parku jest ogromna, a labirynty i zakamarki uliczek zachęcają do wnikliwej eksploracji, przez co moja wizyta tutaj wydłuża się o kolejne godziny. Ja powoli kieruję się w stronę wyjścia, a Was zapraszam do kolejnego dnia. Moim celem na dzisiaj jest Wezuwiusz. Bilety trzeba kupić z kilkudniowym wyprzedzeniem, ponieważ na mój czas pobytu w kampanii wszystkie wejścia są już niestety wyprzedane. Ja nie chcę odpuścić wejścia na Wezuwiusz, dlatego postanawiam skorzystać z usług biura podróży, w którym zawsze znajdziecie bilety na jakąś godzinę w danym dniu. Wszystko przebiega całkiem sprawnie, każdy dostaje swój indywidualny bilet wstępu, a sama droga już jest sporą atrakcją. Po około 30 minutach docieramy na miejsce. Organizator daje nam 1,5 godziny czasu wolnego, więc od razu przechodzę przez bramki i ruszam na szczyt.
Szlak okazuje się bardzo łagodny i niewymagający kondycyjnie. Problemem czasami okazuje się sypki i wulkaniczny pył, pod którym osuwają się buty. Z każdym kolejnym krokiem stopniowo wyłania się panorama na Neapol oraz całą Zatokę Neapolitańską. Znajdując się tutaj, należy pamiętać, że Wezuwiusz wciąż jest aktywnym wulkanem. Co prawda, na razie sprawia wrażenie, jakby zapadł w sen, jednak cały czas należy pamiętać, że w każdej chwili ponownie może wyrzucić tony popiołu. Wezuwiusz po raz ostatni dał o sobie znać równo 80 lat temu. Gwałtowna eksplozja wyrzuciła w powietrze gęstą chmurę popiołów, a po zboczach popłynęła lawa, docierając do miejscowości Massa di Soma i San Sebastiano. Zginęło wtedy 26 osób. Po około 20 minutach szybkiego marszu docieram do krateru. Dookoła panuje wszechobecny zapach siarki, a z niektórych szczelin ciągle wydobywają się gazy. Całego krateru nie da się obejść, ale szlak jest na tyle długi, że każdy powinien być usatysfakcjonowany, a 1,5 godziny czasu wolnego od biura podróży wydaje się całkiem wystarczające. Żeby wykorzystać dzień do końca, w drodze powrotnej proszę kierowcę, żeby zatrzymał się przy dworcu Pompei Scavi, skąd planuję dotrzeć do Sorrento. Kupuję bilet na kolej Circumvesuviana i po około 30 minutach jestem na miejscu. Sorrento to miasto położone na wysokim klifie nad Zatoką Neapolitańską. Jest tutaj również kilka wartych odwiedzenia miejsc. Kierując się od strony dworca ulicą Corso Italia, bardzo szybko trafiam na ciekawy punkt widokowy, który jest oblegany przez turystów. Warto jest się tutaj zatrzymać na chwilę, żeby zobaczyć rozmiary klifu, na jakim powstało miasto. Opuszczam na chwilę najbardziej oblegane ulice i kieruję się w stronę niecodziennej atrakcji – Vallone dei Mulini, czyli Dolina Młynów. Młyn od wielu lat jest już opuszczony i stał się wyjątkowym miejscem zawierającym unikatowe gatunki roślin dzięki swojemu specyficznemu wilgotnemu klimatowi. Wracam do centrum i ruszam ulicą Corso Italia, która przedziela miasto na pół. Jest to klasyczny nadmorski deptak wypełniony sklepikami oraz kawiarniami, a wszystko ma symbol cytryn, z których słynie Sorrento. Warto jest również zajrzeć na drugą, równie znaną uliczkę Via San Cesareo. Spacerując po Sorrento natrafiam na restaurację Basilico. Serwowana tutaj pizza neapolitańska spełnia wszystkie oczekiwania, dobre składniki i bardzo cienkie ciasto. Po przerwie na obiad udaje się w stronę Villa Comunale. Jest to położony nad zatoką park miejski słynący z zachwycających widoków. W parku jest winda, którą możemy zjechać, oraz schody dające możliwość zejścia pod samo wybrzeże. Na koniec dnia idę do jeszcze jednego ciekawego miejsca.
Miejsce nazywa się I Giardini di Cataldo i podobno serwuje bardzo dobre lody cytrynowe. Ale przede wszystkim jest to sklep firmowy produkujący własne limoncello. Kupuję na pamiątkę oczywiście małą buteleczkę likieru cytrynowego oraz zabieram lody o tym samym smaku, z którymi siadam w tutejszym ogrodzie pełnym cytryn. Tutaj kończy się moja podróż przez malowniczą kampanię. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw komentarz oraz łapkę w górę. Do zobaczenia.